Witam wszystkich. Słuchajcie, dziś przepis, a może raczej moja propozycja lub zachęcenie do robienia domowych przetworów. Teraz na czasie są truskawki, więc taki przepisik, zachęcenie do zrobienia sobie dżemiku z truskawek. Słuchajcie, mam tutaj kilogram truskawek. Ja teraz potnę je sobie na mniejsze części. Jak widać, truskawki duże. Na 4 części w zupełności wystarczą. Słuchajcie, teraz troszkę są tańsze. Udało mi się kupić po 9 zolek. Także no nie jest źle. No już stanieć na pewno raczej nie stanieją. Także można coś sobie zrobić. No, jak widać, truskawki troszeczkę już długo nie stały, ale zrobiły się wodniste. No idealne na dżem. Do ciasta może nie bardzo się nadają, ale do dżemu jak najbardziej. Tak więc ja tnę sobie na 4 części. Takie większe może trochę bardziej rozdrabniam. Słuchajcie, nie ma jak domowe przetwory, domowe wyroby. To nie jest to, co ze sklepu. W sklepie wiadomo, sama chemia. Dżem z truskawek ze sklepu nie ma nic wspólnego, podejrzewam, z dżemem. Tam truskawek jest może w słoiczku, nie wiem, czy w ogóle jest jakaś truskawka. Sama żelatyna czy żelfixe, nie wiem co tam jest. No ale chyba sama chemia. Dobrze, także ja sobie to potnę i za chwileczkę działam dalej. Słuchajcie, truskawki mam pokrojone. Teraz dodaję cukier. Jeśli chodzi o cukier, na kilogram truskawek, według mojego przepisu, dodaję 600 g cukru. Dodaję cukier. Nie chodzi o to, żeby było słodkie. Wiadomo, cukier to słodycz, ale cukier jest również środkiem konserwującym. Także cukier jest bardzo istotny. I do tego jeszcze około łyżeczki soku z cytryny. Nie więcej. No i oczywiście teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Tak, żeby te truskawki obtoczyły się w tym cukrze. Myślę, że w zupełności wystarczy. I słuchajcie, teraz musimy to odstawić, także mamy czas zrobić sobie kawę, herbatę, jechać do sklepu na zakupy. To musi odstać około godziny co najmniej, żeby puściło sok. I wtedy będziemy działać dalej. Słuchajcie, u mnie minęło 1,5 godziny. Zobaczcie, ile fantastycznego soku się wytworzyło. Teraz jeszcze delikatnie wymieszam, bo tam na spodzie chyba jest cukier, żeby się nie przypalił. I teraz tak, włączam na największy gaz, nastawiam na największy gaz, największą moc palnika i po prostu to gotuję do momentu, gdy pierwszy raz się zagotuje, odstawiam na najmniejszy gaz i po prostu tylko żeby się tak pyrkoliło, delikatnie gotowało, woda odparowywała i w ten sposób się zżeluje. Słuchajcie, nie dodaję tutaj żadnego żelfiksu, żadnych tam środków konserwujących. Po prostu naturalnie się to zżeluje, jest cukier, są pektyny zawarte w truskawkach, także nie potrzeba tu żadnej chemii, że tak powiem. Tak więc czekam teraz, aż mi się to zagotuje na największym gazie. Tak więc truskawki przeniosłem na mniejszy gaz. Teraz jest już czas, żeby zebrać sobie troszeczkę tą pianę, ile się da. Oczywiście wszystkiego się nie zbierze.
ale zawsze coś. I oczywiście ja tutaj nie przykrywam truskawek. To ma odparować. Gdybyśmy chcieli zrobić z jakąś, że tak powiem, chemią, no to teoretycznie teraz wystarczyłoby tylko dodać Gelfix czy Gemix, jak to się tam nazywa. No i mamy dżem gotowy, no ale jeśli chcemy domowy, to musimy poczekać, aż ten nadmiar płynu troszeczkę odparuje. I słuchajcie, na tym etapie ja delikatnie sobie rozdrabniam truskawki. Oczywiście, kto nie lubi tak, może w całości. Ja po prostu wolę do dżemu, wolę rozdrobnić. Czy to tuczkiem, czy jakąś łyżką, czy widelcem. Myślę, że wystarczy. Nie o to chodzi, żeby była papka, ale żeby te truskawki troszeczkę były rozdrobnione. Bynajmniej ja tak lubię. No, oczywiście nie każdy ma taki sam gust. Tak więc myślę, że wystarczy. Teraz czekam i czekam. No po prostu musi to odparować. Jak widać, płynu już dosyć sporo ubyło, ale to jeszcze nie jest ten etap, żeby wkładać do słoików. Zbiorę sobie jeszcze te szumowiny. I jeszcze niech się delikatnie gotuje z 15-20 minut i wtedy ładuję do słoików. Oczywiście są zwolennicy, że gotują bardzo krótko, no ale to według mnie wychodzi bardziej kompot niż dżem. Albo odlewają ten sok, ale to znowu traci się aromat. Także lepiej poczekać, odparować delikatnie i wtedy wyjdzie perfekcyjny dżemik. Przede wszystkim domowy. Tak więc czekamy dalej. Słuchajcie, nadmiar płynu odparował. Ja już gaz wyłączam. Zobaczcie, jakie to jest gęste. Bez żadnego dżemiksu, żadnych dodatków. Tylko wiecie, mam problem, bo ostatnio jak robiłem sobie dżemik, zapodziałem gdzieś lejek do słoików, wiecie o co chodzi. Tak więc muszę teraz przelać łyżką w jakieś naczynie, w jakiś pojemniczek. I od razu wlewam do słoika. Taki gorący, gotujący się jeszcze. Zapach niesamowity. I od razu zakręcam. Zakręcam i odwracam. Chociaż może nie ma potrzeby odwracać, ale ja dla pewności wolę odwrócić. Tak więc do wyczerpania zapasów. Tak więc ja już mam dżemik gotowy. Niewiele, bo niewiele. Wyszły 3 słoiczki. Tutaj mam 2 i tutaj 1. To już jest na bieżący użytek. Niewiele, ale zawsze domowy, zdrowy, swój. Bez żadnej chemii, bez żadnych dodatków. To jest chyba najważniejsze. Teraz jeszcze pokażę konsystencję. O, zobaczcie na talerzyku, jakie to jest gęste, to jest jeszcze ciepłe. A jak ostygnie, zżeluje się. Fantastyczny dżemik, bez żadnego dodatku chemii. Tak więc kochani, jeśli się podobało, zachęcam do zrobienia. Róbcie sobie domowe przetwory, domowe wyroby. Zdrowe, swoje, bez żadnych dodatków. Dajcie łapkę w górę i życzę smacznego.